Cześć, witam Was. Na początek oczywiście bardzo Wam dziękuję za wczorajszego live'a. Dziękuję Krzysztofowi 15 za wpłatę, Wandzie Olszewskiej chyba, jeśli dobrze pamiętam też. No i wczoraj na live'ie też kolega wpłacił, też Ci bardzo kolego dziękuję. Moi drodzy, pozwólcie, że dzisiaj jeszcze powiem, wiem, że macie tego gościa dość, ale chciałbym zamknąć póki co ten temat, został niecały tydzień do wyborów, ale o tym myślę, że warto też powiedzieć, choć niby wszystko było powiedziane. Powiem Wam tak, każde kłamstwo, machloja, przekręt, prędzej czy później i tak ujrzy światło dzienne i dziwi mnie to, że Kaczyński, Nawrocki i ta cała klika, nie wiem, tego nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, czy nie dopuszczają tego do siebie. I tak się zastanawiam, co teraz myśli ta cała decyzja Kaczyńskiego, czyli Nawrocki. Być może teraz siedzi i nie wiem, płacze do poduszki, na cholerę mi było to całe kandydowanie. Miał ciepłą posadkę, a teraz ciepło to mu się przy dupie robi. Bo jakby nie patrzeć, w sumie facet miał fajne, spokojne życie, zagraniczne wyjazdy na koszt podatnika, apartament do aktywnego wypoczynku z pucią, ale zachciało mu się rumakować, i dupa. Raz, że raczej na pewno prezydentem nie zostanie, dwa, dobiorą mu się do dupy, bo wyszły te wszystkie szwindle. Tak jak Wam wspominałem, piździelce kradli na umór przez 8 lat i czuli się bezkarnie. Być może zbyt pewnie się poczuli. Ale decyzja Kaczyńskiego, Nawrocki przyszedł i w 2 miesiące w sumie rozwalił cały system pisowski. I jak dla mnie to jest po prostu taki knockout. Bo poza zawiadomieniem do prokuratury dotyczących poświadczenia nieprawdy przed notariuszem, o tym później jeszcze Wam powiem, miasto Gdańsk wzywa Nawrockiego do potwierdzenia zobowiązania dożywotniego utrzymania pana Jerzego, zgodnie z oświadczeniem z 2021 roku. I zwrot kosztów za pobyt seniora w DPS-ie. Także Nawrocki ma ciepło i on bardzo by teraz chciał zostać prezydentem, bo by mógł zostać bezkarny. Ale jeśli przegra, to będzie miał przerąbane, bo tam koło 1 miliona jest koszt, 900 parę tysięcy. Ale ja osobiście nie wierzę w to, że Nawrocki wygra, chyba że, nie wiem, bardzo się mylę, ale mi się wydaje, że on nie ma szans. Także prezydentem nie będzie, ani prezesem też tym bardziej nie będzie. I kasę trzeba będzie oddać, i kawalerkę, i koszta zwrócić. I cóż mogę więcej powiedzieć? Tak czy inaczej, prezes na pewno za Nawrockiego nie wyłoży. Prokurator o nim z pewnością nie zapomni. A od żony to pewnie swoje dostanie, jak przegra. Tak czy inaczej, nasz Karolek jest w takiej przysłowiowej czarnej dupie. To jest taki akademicki przykład, że po prostu nie wiem, czy z pazerności, czy z własnej woli, może jedno i drugie,
wkopał się po uszy. No, jak to się mówi, nosił wilk razy kilka i ponieśli wilka. No ale moi drodzy, no Kaczyńskiemu trzeba przyznać to, że no ma rękę do swoich kadr. No tak jak wskazał tego kandydata niezależnego, obywatelskiego na prezydenta, no to chłop nie tylko będzie biedniejszy o prawie 1 000 000 złotych, chodzi o te opłaty za opłaty w hotelu, ta kawalerka, opłaty za DPS, ale jeszcze dostanie zarzuty prokuratorskie i może no, tak naprawdę zapomnieć już o jakiejkolwiek karierze. Kaczyński po prostu w taki wzorcowy sposób wykańcza każdego, kto z nim zbyt blisko współpracuje. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że jest nas 60 milionów, powinni... Bardziej sprzeczna z prawdą, im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Tym jest skuteczniejsze. Ono nie może być bliskie prawdy, ono musi być skrajnie, brutalnie przeciwne prawdy. Jeżeli komuś ktoś coś ukradł, to ma powiedzieć, że jest odwrotnie. To ma powiedzieć brutalnie, jasno i wprost, że jest odwrotnie. Tylko wtedy ma szansę na skuteczne przekonanie kogokolwiek co do swojego punktu widzenia. To, co zostanie przekazane, gdy odbiorca jest w momencie silnego napięcia emocjonalnego, to bez względu na to, czy jest zgodne z jego ówczesnym stanem emocjonalnym, czy przeciwnym, wnika do niego i stanowi na lata, czasami nawet dziesiątki lat podstawę myślenia danej osoby. Geniusz. Moi drodzy, jak to się mówi, im głębiej w las, tym ciemniej. Pisowcy już się tak zamotali z tą kawalerką Alfonsa Nawrockiego, że tak jak wam wspominałem, oni już zaczynają zaprzeczać sami sobie, jeden drugiemu, nawet zaprzecza to, co mówił przed chwilą, tak. Czarnek jedno mówił, potem drugie. No, ale im bardziej kłamią, tym bardziej się pogrążają. Ta ich panika, te ich tłumaczenia, powiem wam, że z jednej strony naprawdę mnie bawią. Nie wiem, czy wiecie, Interia właśnie podała w zeszłym tygodniu, iż dotarła do dokumentu, w którym Nawrocki zobowiązał się do pomocy panu Jerzemu w pielęgnowaniu go w chorobie, dostarczaniu ubrań, żywieniu i tym podobne. No i jednak było nieprawdą, a jak było naprawdę, może tak, no tak na wszyscy wiemy. Włącznie z tym, że nawet nie wiedział, że pan Jerzy jest, gdzie jest i czy w ogóle żyje. Taka, wiecie, typowa pomoc Nawrockiego przez Judasza. No ale dalej. Tymczasem, to już tak powiedziałem kilka dni temu na konferencji prasowej, sam Burak Czarnek powiedział: w żadnym dokumencie urzędowym nie ma jakiegokolwiek zobowiązania do opieki. Czarnek niemal się pokłócił z dziennikarką, twierdząc, że nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że Nawrocki zobowiązał się opiekować i pomagać panu Jerzemu. No a tutaj ząg, bo właśnie, że jest. I Czarnek, ty obrzydliwy manipulatorze i kłamco, jak z tego wyjdziesz? Powiesz, że to co, Tusk podrobił? Chociaż tutaj wam wrzucę, Kaczyński stwierdził, że to taki dokument można podrobić na każdym urządzeniu. No, Czarnek jakoś przestał się odzywać w tym temacie.
Ale zresztą zobaczcie jak zaatakował dziennikarkę. Po prostu nerwy mu puszczały, bo już nie wiedział jak kłamać i jak z tego wybrnąć. Żadnego dokumentu urzędowego, notarialnego, państwowego, który by poświadczał właśnie tą kwestię. Nie. Czyli rzeczniczka sztabu Emilia Wierzbicki kłamała, pisząc w Nie, oświadczeniu, nie. cytuję, Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał panu Jerzemu, No oczywiście, który że jest tak. osobą niepełnosprawną i samotną. Oczywiście, że tak. Przekazał mu pieniądze na wykup mieszkania, Oczywiście, które że ten tak. obiecał mu przekazać w zamian za świadczoną pomoc. Oczywiście, że tak. Otóż pan miał Jerzy się jest, opiekować, czy nie? pan Jerzy jest pod opieką, ale tylko i wyłącznie honorową Karola Nawrockiego. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale no ja już od dłuższego czasu to obserwuję, zauważam, że pisowcy, ten cały plankton pisowski na wszystkie wątpliwości wokół Nawrockiego, ostatnio wokół Nawrockiego, odpowiada po prostu furią, agresją na dziennikarzy, ich rozmówców, niezależne redakcje, wysyła swoich takich politycznych, medialnych szkalowników. Jak dla mnie to jest tak nic innego jak próba zakrzyczenia prawdy o ich niezależnym kandydacie, o jednej z wielu decyzji Kaczyńskiego. No ale z drugiej strony, tak trochę na ich usprawiedliwienie, no tutaj nie ma co się dziwić, bo pewnie też to zauważyliście, że w świecie PiS-u nie ma sztuki, nie ma kultury, muzyki, książek, artystów, aktorów, twórców, przede wszystkim ludzi wybitnie uzdolnionych, ludzi cenionych, nagradzanych prestiżowymi nagrodami, ludzi, nie wiem, po prostu pogodnych, pięknych duchem. U nich czegoś takiego nie ma. U nich wszyscy są skrzywieni, niezadowoleni, po prostu z pianą na pysku i na wszystko niemalże odpowiadają agresją. No ale wracajmy do tematu. Po prostu ta liczba kłamstw, manipulacji Nawrockiego i jego sztabowców tylko w sprawie afery mieszkaniowej jest po prostu porażająca. Ja już tutaj pomijam te wszystkie inne jego kłamstwa, manipulacje. Czarnek zapewniał, że nie ma żadnego dokumentu zobowiązującego do opieki. Interia pokazuje, że jest. Czarnek mówił, że pełna kontrola była zapłacona zgodnie z aktem w 2012 roku i Nawrocki mówi, że w ratach. No, powiem wam, dam wam tutaj taki przykład do tego, do tego kretyńskiego, bo chyba inaczej tego nazwać nie można, przykładu Czarnka. To idąc tym tokiem rozumowania, to równie dobrze można iść, nie wiem, czy na giełdę, czy do salonu samochodowego, wziąć samochód i powiedzieć im, że będzie go spłacał, będę ja, czy ktoś, kto pójdzie i sobie weźmie samochód z salonu, czy z giełdy używany, już nie szalejmy z nowymi. No i powiem, daj mi ten samochód, ja będę go spłacał, kupując benzynę, wymieniając opony, będę robił przeglądy, będę o niego dbał. I to będzie na tej mniej więcej zasadzie, jak Alfons wyłudził te mieszkanie, a Czarnek tłumaczył. Tak czy inaczej, według tego pisma, które ujawniła Interia, Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad panem Jerzym. I to wynika z tego dokumentu, do którego dotarła Interia. Nawrocki na piśmie zapewnił, że będzie łożył na utrzymanie tego człowieka, a po jego śmierci zajmie się pogrzebem. To całe pismo pochodzi z 10 sierpnia 2021 roku i na nim widnieje coś takiego. Ja, niżej podpisany Karol Nawrocki, oświadczam, iż zobowiązałem się do dożywotniego utrzymania pana Jerzego Z. poprzez dostarczanie mu wyżywienia, ubrania,
mieszkania położonego w Gdańsku przy ulicy takiej i takiej. Światło, opał, zapewnienie odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawiania własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Tak pisze w tym piśmie, którym Nawrocki się podpisał. Taki dokument to można przy pomocy takich bardzo prostych urządzeń przygotować, więc proszę zostawić tą sprawę. Ja znam wyniki badań, także amerykańskich, jeżeli chodzi o to, kto wygrano i wiadomo, że oni już w tej chwili mają wszystko, żeby się ratować. To może pan prezes Nawrocki powinien w takim razie zwrócić się o powołanie biegłego grafologa, który miałby sprawdzić to. Ale czego pani, co ma z tego może grafolog coś sprawdzić? No To ale pani- tutaj są nie ma podpisy się- zarówno Karola Nawrockiego, jak i pana Jerzego Rzet. Nie ma pani zielonego pojęcia o tym, co może, a czego nie może grafologia. To ktoś sfałszował te podpisy Karola Nawrockiego? Wcale nie jestem pewien, czy nie sfałszował. Ale tu może właśnie wypadałoby to sprawdzić, panie prezesie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Proszę panią, jak ja panią oskarżę, chociaż nawet nie wiem, jak się pani nazywa, o to, że, Adamina Sajkowska. że pani coś tam niedobrego w życiu robiła, to od razu Ja nikogo nie oskarżam, panie prezesie, tylko ja pana pytam przez o cały ten czas- dokument. przez cały czas państwo oskarżają na podstawie czegoś, co albo jest autentyczne, albo jest nieautentyczne. Nie wiem, nie znam tej Panie sprawy. prezesie, to dlaczego mam- dzisiaj prezes IPN-u nie przyszedł nie przyjdzie na Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, żeby Po wyjaśnić? co ma być obrzucany papierkami, tak jak to kiedyś było na komisji? Ale dlaczego Przecież pan to jest- uważa, to że jest będzie całkowicie niepoważna instytucja. Przepraszam. Czyli tak, grafolog się tam guzik zna, komisja niepoważna instytucja, tylko Jarosław i Nawrocki prawdę ci powiedzą. No i to weźcie sobie do serca. No ale wracając do tego pisma, możemy wyczytać w nim jeszcze coś takiego. Ja niżej podpisany Jerzy Rzet. Oświadczam, iż Karol Nawrocki wywiązuje się z zobowiązania podpisanego w punkcie pierwszym powyżej. W takim to możemy wyczytać w drugiej części dokumentu. No i trzecia część zawiera natomiast taką krótką formułkę. Ja niżej, niniejsze oświadczenie zostały sporządzone celem przedłożenia odnośnym organom publicznym. Pod dokumentem widnieją dwa odręczne podpisy Nawrockiego i Jerzego Rzet. Co ciekawe, pismo, do którego dotarła Interia, datowane jest, jak wam wspomniałem, na 10 sierpnia 2021 roku. To jest zaledwie kilkanaście dni wcześniej, bo 23 lipca 2021 roku Nawrocki złożył ślubowanie przed Sejmem, obejmując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W tym samym wakacje w 2021 roku przeprowadził się z Gdańska do Warszawy. No co za zbieżność dat, prawda? W związku z rozpoczęciem nowej pracy stało się jasne, że Nawrocki rzadziej będzie odwiedzał Gdańsk. No ale jak to się mówi, papier wszystko przyjmie. No ale jak patrząc na daty i łącząc te przysłowiowe kropeczki, no tutaj wobec tego sprawowanie opieki nad panem Jerzym, do czego ten historyk z Bożej łaski zobowiązał się na piśmie, stało się, delikatnie rzecz ujmując, lekko problematyczne. Tym bardziej, że chodzi nie tylko o opłacanie rachunków, bo to można robić z każdego zakątka Polski czy świata, ale dostarczanie też wyżywienia czy pielęgnowanie w chorobie, czego nie da się robić w formie zdalnej.
Mówił o tym zresztą sam Nawrocki w rozmowie z Rymanowskim na kanale Rymanowski Live. I tutaj Rymanowski zapytał Nawrockiego. Kontakt z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 roku. Jak to możliwe, że dziennikarze natychmiast zlokalizowali pana Jerzego, że jest w domu pomocy społecznej, a pan o tym nie wiedział? Pytanie jest takie, czy pan rzeczywiście opiekował się panem Jerzym? No jak się okazuje, umowa między tymi dwoma panami była nie tylko honorowa, ale też ma swoje potwierdzenie w dokumentach, bo wcześniej czy Czarnek, czy inni, że to umowa honorowa była. No a tu się okazuje, że są dokumenty, do których, jak wspomniałem, dotarła Interia. I tutaj z jednej strony Nawrocki w sierpniu 2021 roku zobowiązał się do opieki nad Jerzym, panem Jerzym, z realizacją czego sam przyznał, miał problem, czyli poświadczył nieprawdę. No a z drugiej strony pan Jerzy w tym samym piśmie zapewnia, że Nawrocki mu pomaga. No ale tymczasem w marcu 2020 roku pan Jerzy pisał w mediach społecznościowych i tutaj cytuję: ja otrzymuję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 600 zł. Jestem niepełnosprawny, nie chodzę bez kuli, nie starcza mi na jedzenie i tyle. Błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Dla nich będzie Królestwo Niebieskie. Kazanie Jezusa Chrystusa na górze jest do dnia dzisiejszego, Szanowni Państwo, perfectus vitae. Pewną perfekcją życia chrześcijańskiego, która dla nas tu na ziemi, dla słabych ludzi, dużo słabszych niż Jezus Chrystus, jest często nieosiągalna. Stanowi ten horyzont, do którego jako chrześcijanie, jako katolicy chcemy się zbliżać każdego dnia, wiedząc, że przez życie będziemy szli upadając i wstawając, ale wciąż wczytując się w słowa Ewangelii, w Pismo Święte i dążąc do tego, aby świat był lepszy, był pełen miłości. No powiem wam, jak ten filmik zobaczyłem, to obejrzałem go z 2 razy, bo nie wierzyłem własnym uszom. Ale to już jest norma i standard u pisowców, że im większy krętacz, złodziej, aferzysta, tym bardziej ma gębę wypchaną Bogiem. No, u pisowców bozia dobra jest na wszystko. Człowiek, który zbłądzi, kogoś oszuka, skrzywdzi, wykorzysta, jeśli ma choć odrobinę tyci, przyzwoitości, przede wszystkim przeprasza, bo nikt nie jest nieomylny, każdy popełnia błędy, ale taki, co ma odrobinę honoru, godności, po prostu powie przepraszam. Naprawia szkody i prosi o wybaczenie, ale to są, mówię tutaj o ludziach, którzy mają odrobinę godności. Nie mówię tutaj o pisowcach. U pisowców im większa menda, tym większy bohater, tym większy patriota. No i oczywiście jest bardzo blisko Boga, to wtedy tylko idzie się pomodlić, wyspowiadać i Bozia mu wybacza i wszystko jest załatwione i dalej jest kryształem. No bo jak wiecie, PiS z Kościółkiem trzyma sztamę i już za zdrowaśkę można mieć wybaczone, a koledzy z ferajny takich beztroskich drani pochwalą, a nawet zaciekłością i kłamstwem będą bronić niczym cnoty własnej córki. No ale mafia rządzi się swoimi prawami. Nie wiem, czy wiecie, Nawrocki wysłał kolegę, by ten pogadał z tym dziadkiem w DPS-ie i
przekonał go, by dziadek za dużo nie mówił. No, po prostu brak słów. Ale pamiętajcie, zdrowaśka, jakieś kazanie dla tępej publiczności, wszystko rozwiązuje. No ale Nawrocki to taki nieodrodny produkt właśnie Kaczyńskiego. No i wybrał sposób taki, że lekceważy ofiary, jeszcze je oczernia, byle krzywdzić ludzi. No, ale najważniejsze, że z Bogiem na ustach, bo jak jest Bóg na ustach, to na pewno niewinny. No, w takim przypadku, nie wiem, powinien może kandydować na jakiś urząd kościelny, na szefa PiS mafii, bo Kaczyński też już jemu jest bliżej jak dalej, no a nie na prezydenta wszystkich Polaków. Ten staruszek na przykład przepisał nam całą posesję, tak? A my wszystkiego będziemy doglądali, będziemy wszystko ogarniali, tak? Dali jako swoje. I co miesiąc do końca życia wysyłali mu pieniążki. A nawet i 100 lat. Powiem wam tak, powiem wam tak, mam nadzieję, że ostatni raz tu przed wyborami komentuję na ten najnowszy, ostatni, chociaż może nie ostatni, najnowszy numer Nawrockiego na biednego misia, bo też nie jest żadną tajemnicą, że nie jeden przestępca po zatrzymaniu potrafił się rozpłakać. No i tak, płacze, bo Nawrocki też w jakimś tam sensie płacze, bo został złapany. Za to, co Nawrocki zrobił, powinien ze sceny politycznej zniknąć raz na zawsze. Nie ma żadnego prawa, szczególnie moralnego prawa, być prezydentem. Jak dla mnie osobiście, bo pewnie nie dla każdego, ale tu mówię tylko i wyłącznie za siebie, może za część z was, Nawrocki jest wybitnym draniem i człowiekiem moralnego dna. I wcale mnie nie dziwi, że dzisiaj kierowany przez niego IPN to nie tylko instytucja promocji nacjonalizmu, ale i inkwizycja pozyskania nieruchomości. Nie jest, mówię tu o Nawrockim, godny żadnego stanowiska czy urzędu publicznego, a jego miejsce jest w odosobnieniu, tak jak jego kolegów, bo nie potrafi żyć bez oszustwa, kłamstwa i przemocy. Ale powiem wam coś jeszcze. Ta wysoka pozycja Nawrockiego na liście najpopularniejszych polityków jest dowodem na to, że przy tak naprawdę dobrym marketingu można sprzedać opakowanie, w którym jest po prostu nic nie warte gówno. Być może jestem naiwny, ale wierzę, że kiedyś obudzę się w Polsce bez PiS. Kiedyś, gdy się obudzę w takiej Polsce, katolik będzie uśmiechał się do ateisty, nie będziemy na siebie szczuć, będzie równość i sprawiedliwość, nie będzie tego całego pisowskiego planktonu, po prostu przyjdzie czas, że poczujemy się dobrze we własnym kraju, że będzie po prostu stabilnie. Także moi drodzy, w najbliższą niedzielę idziemy do urn, głosujemy i gonimy tych pisowskich pasożytów z polskiej polityki. Niech oni znikną z naszego życia, przestaną szczuć i niszczyć nasz kraj. Także jeszcze raz mój apel, moi drodzy, do urn głosować i po prostu przywrócić Polskę Polsce, Polakom
a nie, że mają tylko jak prywatny folwark nasz kraj pisowcy. I chyba to na tyle. Dzięki wielkie. W Sucharze Dnia, moi drodzy, niespodzianka. Nie wiem, czy YouTube mi tego nie zrzuci. Mam nadzieję, że nie. No jak zrzuci, to będzie bez suchara. A jak nie zrzuci, to myślę, że wam się spodoba. Także na dzisiaj to tyle. Wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Morawiecki ma działki, Obajtek ma domy. Żaden z nich nie wydał przecież na nie swoich miliony. No to teraz ja z moją drugą połową muszę wymyślić akcję, jakąś kurwę odlotową. Poszedłem wyrzucić śmieci, patrzę, a tam jakiś dziad o kulach leci. Mówię mu dzień dobry, jak wam dziadku leci, a on patrzy na mnie i płacząc mi rzecze: jak zapłacę czynsz, nie mam na jedzenie, młody człowiecze. W mojej bystrej głowie zrodził się plan. Mam dziada starego i jego mieszkanie mam. Zaraz pewnie kojfnie ono mi zostanie. Ja jestem genialny, nie tak jak ci dranie. Szybko z dziadkiem Jurkiem umowę spisałem. W tej umowie zapisów kilka sprytnych miałem. Obiecałem staremu, że mu nic nie braknie. On myślał, że do śmierci, a ja co innego. Aleś ty jest naiwny, stary mój kolego. Kupiłem mu kiełbasy, całe 4 pęta. Dołożyłem bułek, niech dziad zapamięta. W mojej bystrej głowie zrodził się plan. Mam dziada starego i jego mieszkanie mam. Zaraz pewnie kojfnie ono mi zostanie. Ja jestem genialny, nie tak jak ci dranie. Tylko się problem pojawił, bo się dziadek mi postawił. Nagle mu się odwidziało i mieszkanie oddalało. Postraszyłem dziada jednego wieczora, że go zaraz kurwa zapakuję do wora. Jurek w mig załapał, że to nie przechwałki. Sam poprosił o przeniesienie do depej siałki. Wszystko było pięknie, wszystko było cacy. Miałem nową metę, nikt nie tracił na tym. Tylko głupie fiutki z Onetu się dowiedziały. Wszystko potem dziady u siebie opisały. Ja ładnie kłamałem, myślałem, że sprawa tak jak stary skapcieje, ale wygląda na to, że ona dopiero dojrzewa.